Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na premierze naszego jesiennego boksa inspiracyjnego Scrap Jesień. Witam się z Wami bardzo serdecznie i cieszę się, że nasz boks już jest. Choć do jesieni jeszcze troszeczkę daleko, ale myślę, że to dobry czas, żeby te boksy już do Was powolutku pofrunęły. A raczej prezentacja tych boksów. Ponieważ, tak jak już wspominałam zawsze, że troszkę czasu zajmuje stworzenie kwiatów do tych boksów, więc dlatego taki nasz nieco przyspieszony czas tej premiery, ale też mam nadzieję, że Wam się spodoba i że będziecie razem z nami wspólnie tutaj te prace boksowe tworzyć. Kochani, dla osób, które jeszcze o boksach nie słyszały i są tutaj pierwszy raz, chciałabym parę krótkich słów na początku. Boksy inspiracyjne są to pudełka wypełnione materiałami, z których będziecie mogli stworzyć na podstawie warsztatów, filmów, które pojawią się, live'ów, spotkań na żywo. Będziecie mogli stworzyć prace, które za chwileczkę Wam zaprezentuję. Zawsze staram się, aby było więcej firm papierowych, żeby była taka różnorodność i tych papierów, i też tych prac. Przyznaję, że jest coraz trudniej, bo ciągle chciałabym, żeby było coś fajnego, coś nowego, coś innego. No, nie jest łatwo, ale mam nadzieję, że te prace, które przygotowałam, Wam się spodobają, przypadną do gustu i będziecie świetnie się bawić, ale to, co najważniejsze, będą dla Was naprawdę bardzo użytkowe, praktyczne. O, tak, chyba to jest dobre słowo. Moi kochani, boksy inspiracyjne zazwyczaj z boksami ruszamy w pierwszy dzień danej pory roku. Tak się złożyło, że jesień tam zaczyna się chyba w sobotę, więc uznałam, że zaczniemy sobie od poniedziałku, czyli ten tydzień 23 do 27 września będzie takim naszym jesiennym tygodniem prac boksowych, które będziemy tworzyć na żywo na YouTubie i też na zamkniętej grupie, ponieważ jeżeli chodzi o tworzenie z boksów, to 2 projekty pojawiają się jako tutaj darmowe filmy na YouTubie, czy może spotykamy się na żywo, jeżeli wszystko dobrze pójdzie i zdrowie dopisze, są to spotkania na żywo, a pozostałe 3 projekty odbywają się live'y z tworzenia tych prac na zamkniętej grupie na Facebooku. Tam mają dostęp tylko osoby, które tego boksa zakupią. Chcę też w jakiś sposób te osoby wyróżnić. Mam nadzieję, że że będziecie zadowoleni. Kochani, jak widzicie, przede mną leżą tutaj 4 kolekcje. To są kolekcje tutaj średnie, to jest duża. Z wszystkimi będziemy pracować dużymi, bo ja oczywiście zużyłam ich do prac, a nie miałam już kolejnych dużych, więc już za chwileczkę Wam wszystko powiem. Przedstawię tylko bohaterów naszych zmagań jesiennych. Będzie to kolekcja Lemoncraft Sweetheart, duża kolekcja z elementami do wycinania, dodatkowym częścią bloczka. Będzie to kolekcja Elizabeth od Scrap Boys, duża kolekcja z elementami do wycinania. Będzie to kolekcja Autumn Maria, tak? Autumnaria? Był z tym... Autumn Aria, tak, jesienna aria, już pamiętam, ktoś mi to, wiecie, czasem jest prosty wyraz, a jak jest to takie właśnie złączone, to nie umiałam na to wpaść. Autumnaria, czyli jesienna aria firmy Craft O'Clock, to też będzie duża kolekcja i będzie taki blok ten podłużny z elementami do wycinania i będzie kilka arkuszy z kolekcji In My Craft Room od Minty Papers, też będą elementy do wycinania z tego projektu, słuchajcie, który powstał, tutaj jestem najbardziej dumna, ja za chwileczkę Wam troszeczkę o tym poopowiadam. No i będzie też dołączony taki zestaw napisów, które stworzyłam pod te prace, żebyście mogli sobie je dopasować i wiecie, żeby to wszystko tutaj świetnie grało i buczało, jak to się mówi. Mamy Scrap Jesień 2024 i te napisy polecam też do posiadaczy boksa wydrukowane. Tak jak mówiłam, taki boks zawiera wszystkie materiały, z których stworzycie prace, które za chwileczkę Wam tutaj zaprezentuję. Jedyne co ze swojej strony, no to wiadomo, trymer, bigownica, coś do cięcia, coś do bigowania, jakiś ołówek, klej, linijka, te podstawy. I jedna rzecz, którą tym razem, coś, jeżeli będziecie chcieć pochlapać sobie pracę, to jedynie to w swoim zakresie. I teraz, moi drodzy,
To, co chciałam jeszcze tutaj zaznaczyć, to to, że ta ilość boksów najczęściej, znaczy ta ilość boksów jest ograniczona i najczęściej bardzo szybko one się wyprzedają. Więc jeżeli prace Wam się spodobają, przypadną Wam do gustu, no to nie wahajcie się, bo naprawdę boksy w ubiegłym, może nie miesiącu, w Scrablecie, w tej ubiegłym sezonie rozeszły się w ciągu jednej doby. Więc bywa i tak. Wspierający otrzymują ten film wcześniej, więc oni też już sobie tam zamawiają te boksiki, ale no chyba jedna doba od premiery i boksów nie było, więc no, ja tak tylko tutaj uprzedzam. I co? Pozostaje zaprosić Was do wspólnej zabawy, moi drodzy. Zaczniemy od pierwszej pracy, którą chciałabym Wam zaprezentować, a która powstała z kolekcji tej, którą tu oto widzicie, Sweetheart od Lemoncraft. To jest duża kolekcja, tam otrzymacie też część bloczka. Zerknę, czy będzie tu widać wszystko, zanim tam się to poukłada. Otrzymacie też część bloczka z elementami do wycinania. A praca wygląda następująco. Z tego stworzyłam dwa odrębne projekty. Potraktowałam to jakby odrębnie, ponieważ samo pudełeczko, pomysł na niego, jak takie pudełko wykonać, jak wykorzystać maksymalnie kolekcję, będzie poruszona na osobnym spotkaniu. Ja tu jeszcze mam przygotowane inne pudełko też. Słuchajcie, tu jest akurat wieczko z papierów z actionowych, więc myślę, że też będzie to bardzo ciekawe spotkanie na temat pudełek, które będziecie mogli sobie zrobić w dowolnych rozmiarach, z różnymi dekoracjami, opcjami, możliwościami, wielkościami. To my o tym sobie porozmawiamy. Więc samo to pudełeczko, które tutaj widzicie, będzie, ja tu mam takie trzymadełka jeszcze zrobione, będzie zaprezentowane, jakby będzie to osobny projekt i on też powstanie z kolekcji, całkowicie z kolekcji Lemoncraft Sweetheart. I teraz słuchajcie, no i tak jak mówiłam, podnosimy sobie i pudełeczko kryje w sobie kolejny projekt naszej Scrap Jesieni i to są karteczki na różne okazje. Takie karteczki też powstały podczas naszego Scrap Lata i słuchajcie, karteczki bardzo przypadły Wam do gustu. Wiele osób czekało na tworzenie, na live'y z tymi karteczkami, więc ja bardzo się cieszę i też widzę, że to jest rzecz, która jest nam bardzo potrzebna. Takie kartki na każdą okazję i tu właśnie ten projekt powstał tak wspólnie, bo pomyślałam, że takie kartki można zrobić sobie w każdej wolnej chwili, schować do takiego pudełeczka i kiedy będziemy je potrzebować, czy to komuś wysłać, czy dołączyć do prezenciku, po prostu wyjmujemy taką kartkę z pudełeczka i jest gotowa. Ja stworzyłam raz jeszcze wspominam, z kolekcji Sweetheart od Lemoncraft i to są kartki naprawdę na bardzo, bardzo uniwersalne, takie, które możecie dopasować sobie do okoliczności, jaka w danym momencie będzie Wam potrzebna. Tutaj jest, choć ja rzadko używam takich osób na kartkach, w sensie postaci, nie mogłam się oprzeć tej pięknej dziewczynie tutaj. Świetnie się tutaj nam skomponowała i z rameczką, i no, jak widzicie, pocięłam okładkę tej dużej kolekcji przy okazji. To jest kartka taka bardziej motywacyjna tutaj. Ja wiecie, te napisy przymocowałam, żeby były, ale oczywiście możecie sobie napisy w dowolny sposób zmieniać. Jest cała oklejona. Mamy karteczkę numer 1. Druga kartka to jest kartka pełna słodyczy, słuchajcie, którą możemy wysłać na urodziny, na imieniny, możemy wysłać komuś z miłym słowem, dla przyjaciela, przyjaciółki, z jakimś, wiecie, żeby ich zmotywować. I przy okazji tej kartki porozmawiamy sobie o tworzeniu teł do kartek. Widzicie, ja tu właśnie wykorzystałam chlapania, więc mówię, jeżeli ktoś będzie chciał, to jedynie to ze swojej strony, żeby te chlapania wykonywać, jakieś farby akwarelowe, akrylowe. I jako korzystam tutaj z Colorexu, z białej farby, można sobie rozcieńczyć gesso, można to gesso troszkę zabarwić, czy to jakimś, jak to się mówi, farbą akrylową, czy samą farbę rozcieńczyć i nią pochlapać, więc tych możliwości jest mnóstwo, jeżeli będziecie chcieli wykonać chlapania. A my tutaj przy okazji tej kartki, oprócz oczywiście przy nich rozmowy o kompozycjach, porozmawiamy sobie o tworzeniu teł, bo to tło jest zrobione ręcznie, nie jest to gotowe tło.
I jeszcze tam na pewno jakieś tła sobie wymyślimy, ale ja też nie chcę wszystkiego pokazywać, no żeby też było coś ciekawego i coś fajnego, jeżeli chodzi już potem o te nasze spotkania na żywo. Karteczka bardzo mi się podoba, jedna chyba tutaj z takich bardziej słodziaśnych karteczek, która mnie za serce uchwyciła. Prosta, bardzo szybka do zrobienia, ale bardzo przyjemna i też tutaj przy okazji o kompozycjach sobie porozmawiamy. Kolejna kartka, na którą przymocowałam sobie tutaj akurat napis w dniu jubileuszu, to może być rocznica ślubu, to mogą być urodziny. Wystarczy, słuchajcie, tak samo jak przy tej zielonej, zmienić sobie tylko jakiś element, czy to obrączki dołożyć, czy kieliszki szampana. No, to kwestią tego naprawdę jest tylko dołożenie sobie elementu, który nas nakieruje na daną uroczystość, a tak naprawdę kartki są bardzo uniwersalne. Tu jest kompozycja kwiatowa, mamy zegar, jest przestrzennie, jest tutaj sporo miejsca, wiecie, wyciągnięta kartka w górę, ale ona bez problemu zmieści się w kopercie, więc też będzie to fajny projekt, ponieważ są to kartki proste, ale też takie, które wejdą do kartki proste, w sensie, nie to chciałam powiedzieć, kartki dosyć przestrzenne, bo tutaj, wiecie, jest ta przestrzenność na nich i to bardzo widać, zwłaszcza tutaj na tej zielonej, a jednak wejdą bez problemu do koperty, więc to jest coś, co bardzo często jest nam potrzebne. I tak wygląda karteczka numer 3 i karteczka numer 4. Akurat tu jest forma kwadratowa. Te formy możecie sobie, wiadomo, dopasowywać do siebie, do swoich potrzeb. Mamy kartkę, ja tutaj wpisałam najpiękniejszych chwil, ale tak jak mówię, czy Wy tu potem zrobicie sobie parę młodą, czy zrobicie sobie na przykład dziewczynkę komunijną, czy wstawicie obrączki, czy rameczkę i jakieś, wiecie, każdą z tych kartek bez problemu możecie dostosować sobie do swoich potrzeb w danym momencie, jakie będą Wam potrzebne, a potem można, zobaczcie, pych, narobić sobie karteczek i jeszcze by weszła, więc te pudełeczka, takimi pudełeczkami zajmiemy się. Tematem w ogóle tych pudełek myślę, że też będzie bardzo ciekawy, bo ja powiem Wam szczerze, się ucieszyłam, że w ogóle wpadłam na to. I żałuję, że nie wpadłam wcześniej, choć nie wiem, czy jak gdzieś o tym nie wspominałam. Kolejny projekt, słuchajcie, powstanie, jak widzicie tutaj dokładnie z kolekcji Autumn Aria, czyli z kolekcji jesiennej widać, od Craft O'Clock i jest to box, Exploding Box. Dawno nie robiłam boxa. Boxy są bardzo, bardzo wdzięcznymi formami kartek, w których możemy zmieścić coś więcej. Na boxach, jak i na tutaj jeszcze jednym projekcie, kwiaty, które wykorzystuję, to są kwiaty, piękne kwiaty stworzone przez Anię Kierus specjalnie do naszego boxa inspiracyjnego jesiennego. Aniu, z tego miejsca raz jeszcze Tobie bardzo dziękuję za współpracę. Piękne kwiaty, słuchajcie, z cudnymi środeczkami, no i kolekcja bardzo jesienna. Ja tego boxa potraktowałam jako boxa na urodziny, ale myślę sobie, że słuchajcie, na przykład jesienny ślub, jeżeli ktoś robi na przykład ślub w takich kolorach jesieni typowych, może się nadać, jubileusz małżeństwa i jakiekolwiek inne okoliczności. No, ja jeszcze tutaj wykorzystam sobie tusz do potuszowania krawędzi, jeżeli macie i będziecie chcieli sobie tak przytuszować, żeby to dopasować, ponieważ napisy są na białym papierze, więc, ale to już jest bardzo indywidualna kwestia. No i tu też wykorzystałam chlapania złote moimi akwarelkami, więc wiecie, ja uwielbiam i kocham moje akwarelki, więc staram się wykorzystywać gdzie tylko się da. Piękne elementy do wycinania, które mamy też dwustronne, więc one bardzo ładnie tutaj nam pasują i z kolekcją Craft O'Clock takiego boksa sobie stworzymy. Boksik po otwarciu wygląda tak, ja sobie tylko zerknę, żeby on był ładnie tu cały widoczny. Zabiorę pudełka, żeby nam tu nie robiły zamieszania, żeby była tylko i wyłącznie ta praca. Na każdym z skrzydełek są takie napisy z życzeniami. To myślę, wiecie, ja to tak przyklejam zawsze bardzo delikatnie, żeby można było to ewentualnie zmienić. A na środku stworzymy sobie takie pudełeczko, do którego będzie, o, mi się coś zgniotło, włożyć sobie prezencik. Ja potem po zrobieniu, miałam tylko tę kolekcję, więc już potem nie kombinowałam, ale po zrobieniu tego pudełeczka stwierdziłam, że jak będziemy sobie go robili na naszej skrap jesieni, to zrobię go wyższy.
wyższe, że to będzie takie wyższe pudełko. Zresztą każdy może sobie go potem dopasować do swoich potrzeb, ale myślę, że to pudełeczko będzie nieco wyższe. No też nie aż tak, żeby tutaj, wiecie, nie stało się zaraz górą, ale chyba zrobiłam go troszkę za płaskie. Ale to pudełko też jest uzależnione od tego, co chcemy w takim boksie podarować. Czy tu będzie na przykład bilet na jakiś koncert, czy to będzie jakiś bon, czy kod rabatowy do jakiegoś sklepu, czy biżuteria, to nawet w takim płaściutkim się fajnie zmieści. No i pudełeczko sobie zakrywamy. Jeszcze muszę o tych ćwiekach wpisać, widzicie, bo zapomniałam o ćwiekach. No i zamykane mamy takie trzymadełko. Tutaj na trzymadełku też mamy piękny kwiatek od Ani. No i te kompozycje z boków stworzone. To jest też temat, który bardzo często i też lubicie go poruszać, jeżeli chodzi o pracę, to jest układanie kompozycji, no więc mam nadzieję, że tutaj też cokolwiek Wam pomogę i ten tutorialik, ten warsztat, ten kursik, to spotkanie, ten film, ten live Wam się spodoba. Także taki boks z przepięknymi kwiatami, jeszcze raz powtarzam, od Ani Kierus. Tak będzie wyglądał box, Exploding Box z kolekcji Autumn Maria, czyli jesienna aria z Craft O'Clock. Kolejny projekt, słuchajcie, z którego jestem bardzo, bardzo dumna, a z którego papieru już widzicie na ekranie. Jest to projekt, który powstanie z papierów z kolekcji In My Craft Room od Minty Papers. I oto ten projekt jest przed Wami. Słuchajcie, to jest projekt, który wymyśliłam sobie. Znaczy, wiecie, sama baza, no to takie bazy są w fabryce Weny dostępne na przeróżne okoliczności. Natomiast ten, który widzicie tutaj, wymyśliłam sobie sama. Zaraz Wam tu go pokażę. Bardzo, bardzo z tego projektu się cieszę. Cieszę się, że on jest, że tworzymy sobie go wspólnie. Pokażę Wam, jak sobie tutaj działać. Wiecie, żeby było całe zaklejone, więc cały projekt. Dlaczego tu jest tak płasko i nie ma kwiatów? No, wiecie, zastanawiałam się w sumie tu nad kwiatami. O, okej, dobra, to się wytnie. Słuchajcie, poleciało pudełko. Zaraz sobie tutaj wyjmę jakiegoś, nie wiem, żeby tu pasował jakiś kwiatuszek. Ale wiecie, uznałam, że mam nadzieję, że pudełko się nie uszkodziło, bo spadło akurat to z kartkami. Ja bardzo chciałam, żeby było przestrzennie, nieco, ale nie bardzo, bo jest to, słuchajcie, kalendarz skraperki i ten kalendarz będzie używany i ja wolałam, żebym mogła go sobie odwrócić i on nie będzie tu przestrzenny, że będę mogła w nim potem tutaj pisać i on nie będzie mi tam plaszczył tego kwiatka, bo tak to w użytkowaniu wygląda, dlatego ta kompozycja wygląda tak, a nie inaczej, związana jest z naszymi skrapowymi, nie wiem, elementami pracy, które nam się kojarzą, czy to są ołóweczki, czy akwarele. Mamy tutaj taki plener, jest klej, są guziczki, takie dodatki skrapowe. I no, słuchajcie, kalendarz wygląda w ten sposób. On jest na 2025 rok. Bardzo dziękuję Asi, że zrealizowała ten projekt, że była bardzo cierpliwa, że wszystko, co jej rozpisałam, ona tutaj zawarła i mam też nadzieję, że Wam się on spodoba. Ja też sobie go zostawię. Będę mieć dwa, więc może słuchajcie, na Scrapmasie gdzieś tam się przygarnie. Mamy 2025 rok, mamy kalendarz cały pięknie na 2 stronach i tutaj to od razu na pierwszej wewnętrznej stronie, bo to bardzo chciałam, żeby była taka rozpiska, zloty i wydarzenia scrapbookingowe w 2025 roku, więc jak będą się pojawiać jakieś imprezy zlotowe i tym podobne, to można sobie tu wpisać, żeby nic nas nie ominęło. Tutaj, jeżeli macie jakieś plany, projekty, coś w głowie do zrealizowania, też możecie sobie wpisać. Ja myślę, że tu mi braknie miejsca, bo ja w głowie to mam mnóstwo. I coś, co od razu przyszło mi do głowy, adresy skrapciółek, czyli adresy, które chcecie, aby tutaj były pod ręką zawsze do Waszych przyjaciół skrapowych, czy może do jakichś sklepów, czy no słuchajcie, cokolwiek, tutaj jest sporo miejsca, więc ile Asia powiedziała? 150 stron? Kurczaczek, czekajcie, żebym chciała Wam teraz się troszkę pochwalić, tylko mam nadzieję, że ja to bardzo szybko znajdę, żeby Wam powiedzieć, ile stron ten kalendarz ma, ale znając życie, jak człowiek chce bardzo szybko coś znaleźć, to się nie uda, tym bardziej, że ja już tutaj mam dosyć spore korespondencje w innych tematach. A, jest Joasia tutaj, dobra. Pytałam Asi o ilość stron.
I Asia napisała mi tutaj, ja tego nie liczyłam, słuchajcie, w końcu, około 150 z tymi notatnikowymi też, więc to jest dosyć sporo. I teraz mamy tak, kochani, każdy tydzień jakby będzie rozpisany na jednej stronie tego kalendarza i to wymyśliła fajnie Asia, a po drugiej stronie wiecie, to ja sobie wymyśliłam taki układ tych tabelek, żeby takie rzeczy się tu zawarły, a Asia wymyśliła, że możemy zrobić to na każdy tydzień, czyli na jednej stronie będzie pierwszy tydzień stycznia, a na drugiej stronie plan tygodnia. Moje zadania, jakie sobie wyznaczam, bardziej to dotyczy skrapowania, promocje i kody rabatowe w sklepach, bo często zapominamy, często nam umykają i jak zobaczycie sobie gdzieś tam na komputerze, na laptopie, na telefonie, że jest w jakimś sklepie na coś promocja, szybciutko sobie wpisuję, żeby mi nie umknęła, do kiedy jest i zawsze mogę sobie do tego wrócić. Jeżeli coś tworzę i potrzebne są jakieś zakupy, też sobie mogę tutaj dopisać. Wiemy, że dzieje się dużo wydarzeń, live'ów, spotkań, więc no, jest dosyć bogato i hojnie, jeżeli chodzi o te wydarzenia, więc jest też tutaj miejsce na to, żeby sobie je zapisać, bo no, wiecie, o co chodzi, że potem zapomniałam, że był live, a Facebook mi nie przypomniał, YouTube mi nie dał przypomnienia. A tu sobie wpisujemy i mamy, jest też plan pracy, jeżeli na coś zabraknie miejsca, można sobie tu wpisać. I tak jedziemy, słuchajcie, cały tydzień. Jest tutaj zawsze, co jest bardzo fajne, Asia zrobiła przy każdym tygodniu ten kalendarz, widzicie jakby w całości. Jest tydzień od poniedziałku do niedzieli, tu mamy 3 króli. No i mamy na każdy dzień tygodnia ten plan tutaj, taki plan tygodnia do rozpisania i tak jedziemy sobie, jedziemy. O, w niedzielę będę mieć urodziny. Widzicie, muszę sobie tu wpisać urodziny szefowej. I jedziemy, słuchajcie, jedziemy tak sobie przez cały nasz wspólny rok, czyli każdy jeden tydzień jest na lewej stronie, a na prawej stronie mamy tę rozpiskę. Wiecie, że tych live'ów, różnych rzeczy się mnóstwo dzieje, więc fajnie takie coś mieć. Dojeżdżamy sobie do końca i tutaj jeszcze Asia zrobiła, zobaczcie, miejsce na notatki, czy sobie wpisanie jakichś haseł, czy innych pomysłów, planów. Powiem Wam, że bardzo cieszę się z tego projektu. Jestem z niego niezwykle dumna i raz jeszcze dziękuję Asi, że mi go zrealizowała i taki na pewno zostanie ze mną, bo myślę, że jest tu zawarte wszystko to, na czym no, w sumie skraperce najbardziej zależy. Mam nadzieję, że niczego nie ominęłam, ale zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, a mogło być jeszcze coś tam. A jeżeli mogło być, zawsze na planie pracy możecie sobie jakieś tam coś, co Wam przyjdzie do głowy, czy tu w poszczególnych dniach zapisać. I tak wygląda właśnie projekt, moi kochani, z kolekcji Mintaja In My Craft Room. Tak się przedstawia. Mam nadzieję, że Wy oczywiście dostajecie tutaj potrzebne te papiery. Tu będą arkusze, będą elementy do wycinania, no napisy mamy, będzie kaleczka, będzie tam do podniesienia troszkę tych elementów do góry. Będzie ta baza, ona jest niezbindowana. Wszystko Wam pokażę, żeby pięknie całość zakleić, żeby to był ładny notatnik, ładny kalendarz z dokładnie zaklejonymi wszystkimi tutaj, wiecie, i potem sobie go sami zbindujemy. Zobaczycie, jakie to jest fajne, proste i można taką pracę, kalendarz sobie stworzyć. Powiem Wam, że to jest projekt chyba, z którego najbardziej się cieszę. Raz jeszcze Asi bardzo serdecznie dziękuję. No i ostatni projekt, słuchajcie, na koniec zawsze zostawiam, najczęściej zostawiam, już się domyślacie, i ten projekt powstanie z kolekcji. Jeszcze mi teraz tutaj wypadł napis, dobrze, że widzicie, podgląd na kolekcję Elizabeth od Scrap Boysów. Dobra. To jest tak, jakie te napisy, co się teraz szarpie, więc patrzcie jeszcze na tę piękną kolekcję, ja sobie już tu robię i już albumik, słuchajcie, widzicie. Ten album powstał w mojej głowie, przełożyła go na bazę, stworzyła bazę do niego też Asia z Fabryki Weny, no i mnie pozostało poskładać i stworzyć mięciutki, tagowy album. Mam nadzieję, że on Wam się spodoba. Pokażę Wam triki, jak taką okładeczkę sobie praktycznie fajnie stworzyć, żeby nie sprawiała problemu, a żeby fajnie, widzieć dużo zdjęć, znaczy dużo zdjęć. To jest taki bardziej też albumik z takimi zdjęciami bardziej w formie layoutów, ozdób, ale w samych kieszonkach dosyć sporo tych zdjęć się zmieści, aczkolwiek ja się zastanawiam, czy tu jeszcze by nie można zrobić zamiast kieszeni na przykład coś zamykanego na ale to zobaczymy. Żeby było zabawniej, to tutaj jeszcze zobaczcie, mamy takie fajne
w naszych tagach miejsce na wsunięcie takich elementów właśnie, gdzie można sobie zanotować jakieś fajne wydarzenia, które się wydarzyły, które dotyczą tych zdjęć, które tu są. Ładnie te kwiatuszki wystają na zewnątrz. Słuchajcie, ja nie przyklejałam wszędzie takich mat ze zdjęciami, bo tu chciałam bardzo, żeby zostały te piękne grafiki, ale oczywiście na live możemy sobie potem to wszystko tutaj spożytkować, jeżeli będziecie mieć ochotę, czyli na każdej stronie. No spójrzcie tylko na tego pięknego dziabonga i tutaj na przykład ja bym tylko samo zdjęcie wkleiła, ewentualnie jakąś dekorację, albo no zobaczymy. Ale to już będziemy przy tworzeniu. Na każdej stronie mamy, ja sobie jeszcze wyjmę zdjęcie, słuchajcie, bo to jest albumik na zdjęcia 10×15. Ja sobie tylko znajdę, jak na złość nie mogę znaleźć, słuchajcie, tej bazy 10×15. No co za pech, słuchajcie, 9×13 tu mam, ta jest chyba 10×15, ale to jest biała. Kraftowa się bardziej odróżnia, ale nic, czego być zadowolonym z tego, co się ma, prawda? Więc użyję, chociaż to nie jest chyba, to jest większa. Kurczaczek, no dobra, no nic, no nie ma, biorę 9×13, ale to jest mata na zdjęcie 10×15 i zrobimy sobie z tymi narożnikami, że wiecie, jak zdjęcie się wsunie, no to pięknie mogę kompozycję stworzyć sobie w narożniku, a zdjęcie wsunąć pod spód i dalej jest to pięknie widoczne. Oczywiście zdjęcie 10×15, nie wiem, gdzie ja go posiłam, słuchajcie, co? To mam zawsze je pod ręką, a tutaj nagle zniknęło. I tu nam wszędzie w te narożniki będą pięknie zdjęcia się wsuwać, a ładnie kompozycja będzie widoczna. Ten albumik stworzymy od podstaw. Pokażę Wam, jak taką bazę stworzyć. Jest obite w materiał. Piękny, delikatny, dopasowany materiał jest do kolekcji chłopaków. Kwiatuszki tutaj Ani. Kompozycja jest to na watolince, czyli na miękkim podłożu, więc też będziemy tworzyć. Przepraszam Was, że to się mi tutaj... Ja jak zwykle, słuchajcie, z tymi napisami, a w sumie do albumu to mogę napis przykleić. Bo zawsze zostawiam sobie tą możliwość, że ktoś by chciał jakiś inny napis w albumie, dlatego staram się ich nie przyklejać tak na stałe, na amen tych napisów. Kompozycja, piękne kwiaty, słuchajcie, ja sobie też to chlapałam na biało, no na elementach to widać, że jest, a tutaj oczywiście materiał wpija, trzeba by było takie kropki sobie porobić pędzelkiem, to może by to zostało, ale tu wpija, bo mamy cudny, taki piękny kolor, słuchajcie, materiału, no i mięciutka watolineczka, więc jak stworzyć taki projekt, stworzymy sobie wspólnie. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Kochani, albumik Exploding Box oraz ten temat odnośnie pudełeczek. Czekajcie, sobie go podniosę, bo muszę Wam go pokazać. Zobaczymy, czy się uszkodził. Nie uszkodził się, jest cały i zdrowy chyba. O, i pudełeczko. Bo to jest taki, będzie dosyć rozległy, wiecie, to nie będzie tak, że zrobimy pudełko i koniec, porozmawiamy sobie trochę więcej o tych pudełeczkach. To są projekty, które powstaną na zamkniętej grupie, natomiast na YouTubie jako darmowe filmy będzie tworzenie tego kalendarza skraperki i tworzenie tych kartek. Natomiast o samych pudełkach, o tym, jak je tworzyć, jak sobie z tym radzić, jak je ozdobić, jakie można triki sobie tutaj wykorzystać i skąd w ogóle możliwość stworzenia sobie takiego rozmiaru, takiej wysokości, o tym porozmawiamy sobie właśnie na zamkniętej grupie. Boksa też stworzymy sobie w zamkniętej grupie, no i ten album też na zamkniętej grupie, natomiast kalendarz skraperki i te kartki na każdą okazję, jest ich tu łącznie 4, stworzymy sobie wspólnie na YouTubie. No i co, kochani, tak wyglądają prace na tegorocznej skrap jesieni. Mam nadzieję, że przypadły Wam do gustu. Przypominam raz jeszcze, że ruszamy 23 września. Będzie to taki tydzień naszej skrap jesieni. Te boksy są dostępne od dzisiaj na moim sklepie, w moim sklepie internetowym www.asiaszulik. Tam możecie sobie wejść, tam możecie te
te boksy sobie zakupić i one są w cenie 198 zł. I to jest boks wypełniony tymi wszystkimi materiałami, z których stworzycie rzeczy, które tutaj, jeszcze tutaj pokażę, bo ja to położyłam na bok, rzeczy, które zaprezentowałam. Tak jak mówiłam, 2 projekty, kalendarz, skraperki i karteczki odbędą się na YouTubie tutaj podczas live'a, prawdopodobnie 23 i 4 września, natomiast 3 pozostałe projekty Exploding Box, temat jak tworzyć pudełka w różnych rozmiarach, w różnych wielkościach, z różnymi dekoracjami, pojawi się na zamkniętej grupie, no i ten album również. Wszystkie materiały otrzymujecie po zakupie w tych boksach. Są to papiery bazowe, materiał, watolinka, bazę do albumu, kalendarza, skraperki, boxy, exploding boxy, gotowe pudełeczka. Wszystko do Was przyleci wraz z jakimiś na pewno upominkami, więc mam nadzieję, że że będziemy się dobrze bawić, że będziecie Wy się dobrze bawili, więc już teraz Was bardzo serdecznie zapraszam do mojego sklepu po te pudełeczka. Pamiętajcie też o tym, bo po zamknięciu zapisów, po zakupie, ja staram się bardzo w miarę możliwości, tylko że to troszeczkę schodzi, bo tych boksów jak zejdzie, trzeba na wszystkie maile odpisać i ja staram się każdemu po kolei odpisywać, jak płatność wpłynie, potwierdzić tę płatność, oprócz tego, że Wy dostajecie ze sklepu, bo potem pojawiają się pytania, czy mój przelew dotarł. Wy płacąc przez przynajmniej tam tego cashbilla, który jest automatycznie w sklepie, od razu otrzymujecie potwierdzenie wpłaty, więc ja już nie muszę znowu jej wysyłać, słuchajcie, bo to bez sensu jest, skoro Wy dostajecie ze sklepu, ale w późniejszym czasie ja tak już potem na spokojnie wyprowadzam sobie po kolei każde zamówienie. Raz jeszcze tam za wszystko dziękuję i wysyłam Wam linka do zamkniętej grupy, na której te projekty sobie na żywo będziemy tworzyć, więc pamiętajcie o tym, żeby te maile odbierać tak z 2, 3, 4 dni po zakupie i sobie tam zerknąć, bo tam te dostępy do tej grupy zamkniętej będą. Jeżeli ktoś nie ma możliwości uczestniczenia w takich spotkaniach na żywo na Facebooku, wszystkie filmy zapisywane są, one są przetwarzane i tworzona jest playlista normalnie z każdym z tych warsztatów, spotkań na YouTubie i osoby, które boxa zakupiły, będą mogły sobie po prostu w późniejszym czasie tam na spokojnie te projekty wykonać, bo wiem, że nie każdy tego Facebooka, słuchajcie, posiada, ale ja też bardzo serdecznie polecam. Też nie chcę jakby nikogo zmuszać, ale powiem Wam, że wiele rzeczy dzieje się na fejsie i fajnie sobie takie konto tam założyć. Nie musicie przecież mieć swojego imienia, nazwiska podanego, tak wiecie, dla wszystkich zdjęcia. Możecie sobie tam w ustawieniach prywatności zablokować wszystkie informacje o sobie i tak dalej. One nie muszą być publiczne. Możecie mieć taki profil właśnie po to, żeby brać udział w zabawach i tego typu właśnie przedsięwzięciach. Więc ja tak namawiam, wiele osób już mi dziękowało za to, że jednak namówiłam, bo teraz fajnie może brać udział w zabawach i tak dalej, więc no też szczerze to polecam, ale też nie zmuszam jakoś nikogo bardzo na siłę. Tak wygląda, słuchajcie, nasza skrabiesień. Bardzo serdecznie zapraszam Was do zakupu na moim sklepie www.asiaszulik. Koszt boksa 198 zł plus koszt wysyłki 17 paczkomat, 18 kurier. To chyba wszystko, co chciałam Wam dzisiaj przekazać, co chciałam Wam pokazać. Mam ogromną nadzieję, że projekty Wam się podobają. Ja się niezmiernie cieszę z kalendarza Skraperki, słuchajcie, i mam nadzieję, że te kalendarze będą służyć Wam w 2025 roku na naszych też wspólnych działaniach i przedsięwzięciach skrapowych. Już dzisiaj Was zapraszam, ściskam bardzo gorąco, przygarniam te moje skrabiesienne projekty. Dziękuję wszystkim firmom, które tutaj są za współpracę, bo wiecie, z każdym z tych firm bardzo miło się współpracuje i ja też ogromnie to cenię i doceniam. No i co? I uciekam. Życzę Wam cudownego wieczoru i zapraszam na zakupy. I do zobaczenia na tworzeniu tych cudowności już od 23 września. Pa, pa.